10 najpotężniejszych okrętów podwodnych na świecie. Miejsce 10. Typ Taigei. Okręty podwodne klasy Taigei to nowa klasa myśliwskich okrętów podwodnych po 2022 roku, opracowana dla japońskich morskich sił samoobrony. Jest następcą klasy Soryu. Klasa Taigei jest wyposażona w dużą ilość akumulatorów litowo-jonowych, podobnie jak ma to miejsce w przypadku 11 i 12 okrętu podwodnego klasy Soryu. Dzięki temu łódź podwodna może podróżować dłużej i z większą prędkością pod wodą niż konwencjonalne okręty podwodne z silnikiem diesla. Konstrukcja kadłuba klasy Taigei ma nie różnić się zbytnio od klasy Soryu, ale będzie o 100 ton cięższa od swojego poprzednika. Okręty podwodne tej klasy będą bardziej zaawansowane, ponieważ zostaną wyposażone w nowszy sprzęt, taki jak systemy sonarowe i system wytwarzania energii typu snorkel. Okręty podwodne używają torped typ 18, następcy torpedy typ 89. Do końca 2023 roku oddano do użytku 2 okręty podwodne tego typu, Taigei oraz Hakugei. Miejsce 9. Typ Akula. Okręty podwodne projektu 971 to radzieckie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym. W kodzie NATO okręty noszą oznaczenie Akula. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżniono 3 podwersje: Akula 1, Akula Improved i Akula 2. Ten typ okrętów został opracowany jako tańsza alternatywa dla zaawansowanych i drogich okrętów projektu 945. W kodzie NATO Sierra. W miejsce kadłuba sztywnego ze stopu tytanu użyto stali niskomagnetycznej, co zmniejszyło zarówno koszty materiału, jak i robocizny oraz niezbędnych do obróbki tytanu instalacji i urządzeń. W celu ograniczenia emisji hałasu przez okręty tego typu zastosowano w nich tratwę oddzielającą maszynownię od kadłuba, powłokę anechoiczną kadłuba, a także położono duży nacisk na hydrodynamikę kadłuba i zaawansowaną konstrukcję pędnika w postaci śruby. Uzbrojenie okrętów tego projektu dorównuje uzbrojeniu jednostek projektu 945. Posiadają jednak zdolność do odpalania pocisków manewrujących z większych wyrzutni torpedowych. Miejsce 8. Typ Los Angeles. Okręty podwodne typu Los Angeles to amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym, znane także jako jednostki typu 688. Mimo że okręt wiodący tego typu USS Los Angeles miał początkowo być jedynym egzemplarzem okrętu według tego projektu, w latach 1972-1996 zbudowano i przyjęto do służby ogółem 62 jednostki typu Los Angeles i Improved Los Angeles. Okręty tych typów miały możliwość przenoszenia 26 torped lub pocisków manewrujących wystrzeliwanych z 4 dziobowych wyrzutni. Ostatnie 8 z 39 jednostek typu 688 wyposażonych zostało w 12 pionowych wyrzutni pocisków typu VLS, dzięki czemu mogą przenosić i wystrzeliwać pociski manewrujące Tomahawk. Kolejne 23 wybudowane okręty zostały zmodernizowane w stosunku do oryginalnego projektu Los Angeles w stopniu tak znacznym, że zostały oficjalnie uznane za nowy typ okrętów podwodnych, występujący pod nazwami Improved Los Angeles oraz 688i. Jednostki te zachowały 12 wyrzutni VLS, jednak poddane zostały wyciszeniu. Uzyskały możliwość prowadzenia operacji podlodowych oraz stawiania min. Po zakończeniu zimnej wojny, w związku z redukcją stanu amerykańskiej floty, trwa stopniowy proces wycofywania jednostek Los Angeles ze służby. Jednostki te częściowo zastępowane są okrętami 4. generacji typu Virginia. Miejsce 7. Typ Sierra. Okręty podwodne projektu 945 to radzieckie atomowe okręty podwodne należące do tzw. okrętów myśliwskich, przeznaczone do zwalczania jednostek pływających przeciwnika nawodnych lub podwodnych. Wyróżnia się 2 wersje jednostek tego typu: 945 Barracuda Sierra 1 oraz 945A Condor Sierra 2. Główne modyfikacje, którym poddano konstrukcję w ramach projektu 945A Sierra 2 to przede wszystkim powiększony kadłub. Długość okrętu zwiększyła się o 5 metrów.
a długość kiosku o 6 metrów. Przedłużenie kadłuba pozwoliło na powiększenie przedziału mieszkalnego oraz zainstalowanie dodatkowych elementów poprawiających wyciszenie okrętu. Zwiększenie kiosku umożliwiło montaż 2 kapsuł ratunkowych. Okręty typu Sierra zostały wyposażone w 8 wyrzutni torpedowych, które mogą wykorzystywać różne rodzaje uzbrojenia. Strategiczne pociski rakietowe dalekiego zasięgu S-10 Granat, pociski przeciwokrętowe, torpedy Szkwał, torpedy typu 65 lub 42 miny. Miejsce 6. Typ Ohio. Okręty podwodne typu Ohio, inaczej okręty podwodne Trident, to amerykańskie atomowe okręty podwodne przeznaczone do przenoszenia 24 pocisków balistycznych SLBM typu Trident 2D5 z głowicami termojądrowymi. 18 wybudowanych okrętów Trident zastąpiło w amerykańskim systemie strategicznego odstraszania nuklearnego 41 okrętów systemu rakietowego Polaris Poseidon. Po roku 2003 4 okręty tego typu wycofano ze służby strategicznej, po czym przystosowano je do przenoszenia 154 pocisków manewrujących Tomahawk z konwencjonalnymi głowicami bojowymi. Okręty podwodne przenoszące odpalane spod wody rakietowe pociski balistyczne SLBM stanowią podstawowy element amerykańskiej strategicznej triady nuklearnej. Analizy określają zapotrzebowanie US Navy na tego typu okręty na poziomie 12 jednostek i w tej liczbie okręty mają dotrwać do 2027 roku, na kiedy planowane jest rozpoczęcie procesu wycofywania ich ze służby. W roku 2025 ma się rozpocząć proces przekazywania do służby nowego typu podwodnych jednostek przenoszących pociski balistyczne, określanych dziś mianem SSBN-X Future Follow-on Submarine. Miejsce 5. Typ Yasen. Okręty podwodne projektu 885. Typ Yasen to rosyjski typ okrętów podwodnych 4. generacji o napędzie atomowym. Od pierwszej jednostki noszącej nazwę miasta, nazywany także typem Siewierodwińsk. Zwodowana w 2010 roku pierwsza jednostka tego typu, K-560 Siewierodwińsk, przystosowana jest do przenoszenia pocisków manewrujących. Jednostki projektu 885 są bardzo dobrze wyciszone. Zastosowano w tym celu m.in. zaawansowane pokrycie wygłuszające i wyciszające kadłuba. Według opublikowanych ocen amerykańskiego wywiadu marynarki, wyciszenie projektu 885 przewyższa ulepszone amerykańskie okręty typu Improved Los Angeles 688i, w niektórych aspektach dorównując nawet okrętom typu Seawolf. W kadłubie okrętu za kioskiem znajduje się 8 silosów mieszczących po 4 przeciwokrętowe pociski manewrujące Onyx lub po 5 pocisków manewrujących rodziny Kalibr, co razem daje 32 Onyx lub 40 Kalibr przenoszonych na okręcie. Koszt budowy Siewierodwińska wyniósł 50 miliardów rubli. Za taką sumę można wybudować 2 okręty projektu 955. Drugi okręt Kazań ma kosztować ponad 2 razy więcej, bo około 110 miliardów rubli. Miejsce 4. Typ Boryej. Okręty podwodne projektu 955 to rosyjskie okręty podwodne z napędem atomowym, wyposażone w rakietowe pociski balistyczne. W kodyfikacji NATO okręty znane są jako typ Boryej. Na okrętach zastosowano najnowsze rozwiązania konstrukcyjne w dziedzinie zmniejszenia ich wykrywalności. Okręty m.in. dzięki zastosowaniu napędu typu Pump Jet mogą w skryty sposób zbliżyć się do wyznaczonych pozycji. Wodowanie pierwszego okrętu tego typu Jurij Dołgoruki miało miejsce 15 kwietnia 2007 roku. Zgodnie z zapowiedzią do 2020 roku zbudowano 5 okrętów tej klasy. Okręt posiada 6 wyrzutni torpedowych oraz 16 wyrzutni dla pocisków balistycznych SLBM. Miejsce 3. Typ Astute. Okręty podwodne typu Astute to brytyjskie okręty podwodne o napędzie jądrowym, przeznaczone do wykonywania szerokiego zakresu misji, od zwalczania żeglugi po ataki na cele lądowe. Pierwsza jednostka tego typu HMS Astute rozpoczęła służbę w brytyjskiej marynarce wojennej w sierpniu 2010 roku. Prace koncepcyjne nad okrętami podwodnymi nowej generacji rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii w roku 1986. Początkowo miały zwalczać inne okręty
okręty podwodne. Po zakończeniu zimnej wojny otrzymały dodatkowe zadania, w tym wspieranie operacji wojsk lądowych. Plan zakładał zbudowanie 7 okrętów typu Astute, które miałyby zastąpić 5 okrętów typu Swiftshire i 2 najstarsze typu Trafalgar. W marcu 1997 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że złożyło zamówienie na 3 okręty typu Astute warte 2 miliardy funtów. Okręty miały być zbudowane w stoczni Vickers, obecnie BAE Systems. Obecnie zbudowano jedynie 5 okrętów tego typu. Miejsce drugie, typ Virginia. Okręty podwodne typu Virginia to amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym, stanowiące w drugiej kolejności amerykański i na świecie typ okrętów 4. generacji. Jednostki typu Virginia opracowane pierwotnie jako uzupełnienie, a następnie jako tańsza alternatywa dla okrętów typu Seawolf. Przystosowane są zarówno do wykonywania klasycznych operacji myśliwskich, jak i taktycznych uderzeń na cele lądowe, działań płetwonurków bojowych SEAL oraz wsparcia oddziałów na lądzie i operacji radioelektronicznych. Okręty przeznaczone są zarówno do działań w głębokich wodach oceanów, jak i też w wodach przybrzeżnych. Okręty tego typu, określane także jako New Attack Submarine (NSSN), zostały zaprojektowane jako jednostki uniwersalne, zdolne do wykonywania każdego rodzaju zadania, z wyłączeniem zadań przypisanych podwodnym nosicielom strategicznej broni jądrowej. Dysponują zwiększoną elastycznością operacyjną. W porównaniu do okrętów typu SSN-21, okręty typu NSSN są wolniejsze, przenoszą mniej broni, osiągają mniejsze głębokości zanurzenia, są też mniej sprawne w operacjach arktycznych. Z drugiej jednak strony, przy równej jak Seawolf bezgłośności, posiadają system pionowych wyrzutni pocisków, bardziej zaawansowane i bogatsze wyposażenie, służące obserwacji i nasłuchowi. Jego charakterystyki zaś lepiej odpowiadają charakterowi zadań specjalnych i wymaganiom walki na wodach błękitnych, w szczególności w wodach przybrzeżnych. Miejsce pierwsze, typ Seawolf. Okręty podwodne typu Seawolf to ostatni zaprojektowany w czasach zimnej wojny typ amerykańskich myśliwskich okrętów podwodnych, stanowiący w swojej dziedzinie szczytowe amerykańskie osiągnięcie technologiczne tego okresu. W napędzanych siłownią jądrową i prędnikiem zamiast śruby okrętach zastosowano najnowocześniejsze dostępne w latach 80. XX wieku technologie. Dzięki ich zastosowaniu jednostki te, zwłaszcza w zakresie poziomu wyciszenia, do dziś stanowią punkt odniesienia w budownictwie atomowych okrętów tej klasy. Budowa okrętów tego typu była elementem realizacji planu reorganizacji floty i powiększenia liczby jednostek United States Navy do 600 okrętów, a także zmiany operacyjnej strategii działania okrętów podwodnych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. W ramach tego planu zakładano budowę 29 okrętów typu Seawolf, zdolnych do samodzielnej i długotrwałej walki z radzieckimi okrętami podwodnymi w ich arktycznych rejonach operacyjnych w pobliżu brzegów ZSRR, odpowiednio też do tego celu skonstruowanych i wyposażonych. Zakończenie zimnej wojny i rozpad Związku Radzieckiego przy bardzo wysokich kosztach budowy tych okrętów spowodowały jednak anulowanie programu Seawolf po wybudowaniu zaledwie 3 jednostek tego typu.